Dzień dobry, cześć wszystkim. Dzisiaj spotykamy się znowu w ramach kontynuacji sagi tego, co dzieje się w OpenAI. Jak spotykałyśmy się z Dominiką, omawiałyśmy tego calla, to nie byłyśmy pewne, jakie będą kolejne etapy w tej całej historii i za chwilę pokażemy Wam, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkunastu oraz kilku godzin, bo najnowsze newsy to w ogóle mają nawet parę minut. Natomiast kto ze mną dzisiaj jest? Dominika Buchholz, która jest ekspertką od AI i strategii. Cześć Dominika. Cześć, cześć. Super, że się dzisiaj widzimy. Ja nazywam się Anna Prączyk-Omiotek, dla kogoś, kto jest po raz pierwszy na tym kanale i jestem znana w internecie jak Anna Pro, bo uczę jak robić profesjonalny marketing, który wspiera sprzedaż. I tyle tytułem wstępu, bo tutaj się dzieją niesamowite rzeczy, więc może przejdźmy do newsa. Wczoraj, jak rozmawiałyśmy o naszym callu, o naszym spotkaniu o 11, to stwierdziliśmy, że omawiamy to, co się dzieje w OpenAI. Tam, jak wiadomo, wywalono prezesa. Prezes przez 2 dni były negocjacje OpenAI, Microsoftu i Sama Altmana, czy wrócił. I 13 godzin temu, wczoraj w nocy około polskiego czasu 23, pojawił się taki oto tweet. First and last time I wear one of these. I co to mogło sugerować, Dominika? W sensie, co nam się wtedy wydawało, że się wydarzy? Tak, no i ustalając tego live'a, ten znak zapytania się pojawił, czy wróci do tego OpenAI, no bo początkowo faktycznie wszyscy myśleli, że ta gościnna, że tak powiem, smycz jest tylko dlatego, że przyszedł na te negocjacje, no i wróci ze swoimi normalnymi uprawnieniami do firmy. No i nie trwało to długo jednak, ta niespodzianka, dość szybko się to wyjaśniło. A właściwie nie sam to wyjaśnił, a sam Nadella. I właśnie tutaj mamy kolejne tweety na ten temat. Dobra, to rozumiem, że nawiązujesz do tego tweeta w tym momencie. Dokładnie. Do Satya Nadella, czyli CEO Microsoftu. Tak, ten mnie najbardziej zdziwił. Nawet trochę nie wiem, w którą stronę, bo to faktycznie dużo osób mówi, że rozgrywamy szachy 5D i trochę tak to wygląda. Bo co by nie mówić, no Microsoft dobrze na tym wychodzi, ale to zaraz omówimy. No bo faktycznie treść tego komunikatu mówi nam jasno o tym, że Sam oraz Greg wracają do Microsoftu, największego udziałowca tak naprawdę OpenAI. Dokładnie. Czyli, ale w ogóle tutaj są 2 ciekawe elementy, myślę. Czy z jednej strony, że oni deklarują, że nadal są w partnerstwie z OpenAI, że wszystko fajnie, pięknie, że się nie obrażamy, jesteśmy dorośli, czekamy na współpracę z Emmetem Shear, który swoją drogą wcześniej był współzałożycielem CEO Twitcha. Na wiosnę tego roku już przestał być tym CEO, ponieważ tam miał kwestie rodzinne, urodziło mu się dziecko, więc on przyszedł do innych obowiązków, ale jest też bardzo znaną osobą w Dolinie Krzemowej, w branży IT, więc teoretycznie tutaj nic się takiego złego nie dzieje w OpenAI, ale no jakby nie patrzeć, obok powstaje konkurencja. Sam Altman i Greg Brockman razem z kolegami, zaraz Wam powiemy z jakimi kolegami, dołączają do Microsoftu, żeby lidować nowy projekt. No właśnie, Dominika, no i kto dołącza i jak to wygląda znowu z tweetów, bo to odkryłaś przed chwilą tego tweeta. Tak, ja tutaj zanim się połączyliśmy live, moją wielką ekscytację wyraziłam, jak zobaczyłam właśnie tweeta, znaczy X-a Grega. Tweeta po staremu, jestem jeszcze staromodna. Ja też, nie przejmuj się. Natomiast tak, faktycznie moja wielka ekscytacja pojawiła się, kiedy zobaczyłam tego X-a od Grega, który udostępnił post Nadelli, opisując, że pojawi się więcej soon i oznaczył tam właśnie Szymona Sidora, oznaczył tam również Jakuba Pachockiego i oczywiście Aleksandra Mądrego, więc polski skład, który poszedł właśnie za Samem, no dokładnie. Wydaje się chyba, że jednak pójdą razem i faktycznie będzie to niezwykły team. Mocna piłka. I to w ogóle jest niesamowite naprawdę, bo wiele osób na LinkedInie komentowało, że ta jedność, taka solidarność polskiego zespołu z samym Altmanem jest niesamowita i tutaj też tu widać, że to nie jest przypadek, że oni tam sobie odeszli, że to nie było na pokaz, tylko oni rzeczywiście są zżyci, musieli dużo brać udziału i w tworzeniu ChatGPT, czy rozwiązań OpenAI, czy w ogóle w współpracy z samym Altmanem, czy Gregiem Brockmanem, więc to jest myślę, że bardzo fajny znak i dla rozwoju w ogóle ich jako ludzi, którzy są ekspertami w ramach AI, ale też rozwoju sztucznej inteligencji w ogóle, bo ja w trakcie poprzednich live'ów się zastanawiałam, jak to będzie wyglądało, czy to nie zastopuje rozwoju sztucznej inteligencji, czy przypadkiem generatywna AI nie będzie w związku z tym spowolniona, no ale tutaj na podstawie tego tweeta widać, że chyba nie, skoro ten team, który wcześniej tworzył ChatGPT tutaj dołączył, no to chyba przyszłość jest świetlana. Nie wiem, jak myślisz, Dominika, jak twoim zdaniem?
No wiesz co, ja bym trochę rozkopała, znaczy nie chcę być portalem plotkarskim, natomiast ja zaczęłam... Trochę jesteśmy, jakby nie patrzeć, trochę biznesowym, plotkarskim. Jak redakcja, bo faktycznie kiedy dzisiaj rano się obudziłam i zaczęłam wchodzić na strony typu Financial Times, Al Jazeera i tak dalej, Bloomberg, to te artykuły miały po 2-3 minuty, więc jak je sczytywałam, to faktycznie czułam się, jakbym pracowała w redakcji. Natomiast zaczęłam szukać głębiej i faktycznie patrzeć na to, jak Microsoft jest ułożony w tej całej układance, bo to mnie najbardziej interesowało, no bo wydaje się tutaj rozgrywka taka, no mówię tu o szachach 5D, chociaż bardziej to w tym momencie dla większości przypomina albo dynastię, albo sukcesję. Tak, dzieje się dużo. Nawet słyszałam porównania do Bollywood, słyszałam porównania do tureckiego jakiegoś serialu, ale anyway, rzeczywiście po prostu rozmawiamy o czymś teraz i zaraz się może okazać, że jeszcze dojdą kolejne nowe fakty, chociaż na razie wydawać by się mogło, że to już jest chyba w miarę ustabilizowany kierunek, może jeszcze nie ustabilizowana sytuacja, ale ustabilizowany kierunek, czyli mamy Sama Altmana, który wyszedł, który w zasadzie został wywalony, przez weekend był tym wywalonym, a potem w międzyczasie założył nowy venture, tylko właśnie, czego ten nowy projekt będzie dotyczył, bo Satya pisał o tym, to też udostępnię może tego tweeta. Satya Nadella pisał, że I'm super excited to have you join as a CEO of a new group, czyli super, w ogóle mega fajnie, że mamy nowy projekt, ale nie ma konkretnie, co tu jest tym projektem. No, ma napisane, co tutaj mniej więcej będzie się działo, ale nie konkretnie, jaki będzie projekt. No, Elon Musk skomentował tylko Wise Times, to super, że Elon ciągle z nami tweetuje. Na pod każdym, pod poprzednim możemy zobaczyć, że teraz Elon się martwi, że będą musieli używać Teamsa, także... Tak, dokładnie. No, smutecznie. Natomiast... Ale jest też polski głos w tym wszystkim, jest Jarek Królewski z Krakowa, też bardzo osoba znacząca w branży IT, w branży AI w Polsce i za granicą, więc też fajnie, że więcej jest takich polskich głosów w tym kierunku. To spojrzałabym na 3 takie obszary przede wszystkim. Spojrzałabym na sam OpenAI, spojrzałabym na Microsoft i jedna firma, która się jeszcze przewija tutaj tak po cichu, czyli Nvidia, jako ogromny gracz tak naprawdę odnośnie chipów. I tutaj i OpenAI i Microsoft ładnie się w to wszystko łączą w tą układankę i możemy sobie zobaczyć też reakcję Nvidii na to, że dużo osób chciało odejść z OpenAI, więc tutaj nie czekali pięknego tweeta, dokładnie. Nie czekali długo, zapraszają oczywiście tutaj wszystkich chętnych do siebie. I to jest w ogóle niesamowite, czyli korzystają w ogóle z sytuacji, która się dzieje na rynku, czyli najprawdopodobniej ludzie zaczną odchodzić z OpenAI. Już nawet przecież pierwsze newsy, bodajże Financial Times zaznaczał, że po tej sytuacji właśnie, kiedy Sam Altman wyszedł z OpenAI, kiedy po negocjacjach okazało się, że nie zostanie tam CEO, to ludzie zaczęli po prostu wychodzić z firmy, zaczęli odchodzić, nie wiem, wychodzić na zasadzie, nie było jasno określone, czy wychodzić na zasadzie, że po tej dyskusji się zdenerwowali, czy raczej odchodzić, ale no zdecydowanie widać było, że są jakieś ruchy takie, że przybędzie nowych ludzi na rynku, przybędzie nowych pracowników na rynku. No i Nvidia rzeczywiście z tego korzysta bardzo mocno. Nawet jest konkretny, w ogóle jakie call to action, nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, ale jest konkretny call to action. Email me at i tak dalej, czyli taki totalnie real-time recruitment. Tak, więc no, całkiem zabawnie z jednej strony, z drugiej strony nie wiem, czy aż tak bardzo się będę śmiała, jak faktycznie ktoś tam jednak przejdzie, bo jest taka opcja, chociaż myślę, że faktycznie osoby, które jednak rzucą tym papierem, pójdą za Samem, a Sam z otwartymi rękoma myślę, że jednak tych wszystkich tam po kolei poprzyjmuje, tak obstawiam, no ale zobaczymy. Natomiast bym przeszła krok po kroku od OpenAI, co się tam może teraz dziać, no bo z jednej strony mamy Mirę, która była chyba jednym z najkrócej urzędujących, no tak obstawiam. Bo, no, tak, i Bochocki też nie był jakoś bardzo długo. Bochocki dołączył parę miesięcy temu, jeżeli dobrze pamiętam, do zespołu researcherskiego, żeby go kontynuować, nie pamiętam dokładnej liczby miesięcy, ale rzeczywiście on i Mira nie są jakoś długo, ale tak jak mówisz, no Mira widać, że też odgrywa tutaj o tyle ważną rolę, że ona nadal próbowała przynajmniej na stan Twittera parę godzin temu, próbowała wpłynąć na to, żeby Sam Y wrócili do firmy, też serduszkuje i lajkuje posty Sama Altmana, więc jak sobie tutaj zobaczymy na tych newsach, które się pojawiają, to widać, że no cały czas ona istotną rolę odgrywa. No właśnie ciekawa jestem, jaka jest twoja opinia w tym temacie, w sensie ona rzeczywiście jest takim ważnym graczem, czy może niekoniecznie?
Powiem Ci, że mam bardzo mieszane odczucia co do tego, bo tam się dużo pojawiało informacji, lubią się, nie lubią, jest aktywna, nie jest aktywna, więc jakby absolutnie tutaj w plotki bym nie chciała wchodzić, natomiast na pewno ta sytuacja musiała ją dużo emocjonalnie kosztować, bo nawet usunęła swoje konto na LinkedInie. O wow, naprawdę? Aż tak? O tego nie zauważyłam, no to też ciekawe. Jak jedziemy sobie w ogóle w historii tweetów czy tam X-ów, to też nie była jakoś super wcześniej aktywna, w sensie jeśli chodzi o swoje postowanie, więc to jest taka na pewno ciekawa postać. Drugim znakiem zapytania jest oczywiście Ilya, który no zapewne zostanie w OpenAI, ale nie wiemy troszeczkę jaka jest atmosfera wewnątrz. No nie wiemy jakie miał relacje i jak on faktycznie tam poukłada resztę rzeczy z osobami, które zostaną, no i kto zostanie. No i zagadką największą dla mnie jest nowy CEO. Czyli Emmet. No tak. A ja jeszcze bym zatrzymała się na chwilę na Ilii, bo tutaj przecież jest taki, są głosy o dużym konflikcie Sama Altmana z Ilią właśnie. I tutaj różnie, bo na przykład Artur Krasiński pisał, że to jest pewnie trochę konflikt na linii tech guy, a technical guy. Inni piszą, że no nie, no jaki tech guy, a technical, no boże, tech guy, a technical guy, to sam powiedziałam. W sensie tech guy, a biz guy, że Ilya jest takim tech guyem, a Sam Altman jednak takim bardziej biznesowym. Ale z drugiej strony Jakub Król, zresztą pozdrawiamy Jakuba, który nas ogląda, mówił, że no przecież to nie do końca to był taki konflikt, no bo w OpenAI nie chodziło o zarobek. Oni tam jasno napisali, że no nie jest ich misją na ten moment generowanie przychodu, czy generowanie zysków, czy maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy, tym bardziej, że żaden z członków nie posiada udziału w OpenAI. Ani Sam Altman, ani Ilya Sutskever nie posiada udziału w OpenAI, więc to nie było w ich interesie. Ich interesem, taką spisaną, deklaratywną misją było zapewnienie szeroko korzystnej sztucznej inteligencji ogólnej, AGI, nie wiem, czy tak dokładnie to się tłumaczy, ale Artificial General Intelligence, czyli coś takiego, co będzie outperformować człowieka. Więc chyba nie do końca chodziło o kasę w tym konflikcie, może chodziło o władzę, no nie wiem, teraz Ilya tak jakby sobie na ten temat jest masa, bo ja doszłam do 10 różnych scenariuszy, jedną z nich była informacja, że sam zataił przed zarządem to, że szuka funduszy na Bliskim Wschodzie, że tam chce szukać, bo żeby stworzyć AGI, oni tak naprawdę potrzebują ogromnej liczby obliczeniowej. Natomiast no, skoro nie zarabiają, skoro są gdzieś tam mówią sobie jako o no profit, szczególnie do 2019 no byli no profit typowym, tak. To tak naprawdę no, potrzebują ogromnych funduszy. No i ponoć szukał, ale to jest plotka. Pojawiają się plotki o tym, że doszli do tego AGI i postanowił Ilya to cofnąć. Że są naciski z rządu amerykańskiego. Więc plotek po prostu, wiesz, no ciężko powiedzieć na ten moment. Tak samo no, dla mnie zagadką było, dlaczego mówiłam o Emmecie, bo on jeszcze chwilę temu pisał o konieczności zwolnienia AI z prędkości 10 do 1,2. O proszę, o widzisz, no bo czytałam o nim, że on rzeczywiście no, raz, że jest daną osobą w Dolinie Krzemowej, ale że jest takim technooptymistą, ale jednocześnie z takim nastawieniem, żeby właśnie nie za szybko, no jednak z rozsądkiem do tego podchodzić, więc trochę może być podobny osobowościowo do Sama Altmana, czyli taka osoba, która nie pędzi wprost, że tylko technologia, im szybciej, tym lepiej, trochę jak Elon Musk, jak Elon, tylko jednak nutka realizmu w tym wszystkim jest, więc on może być dobrym CEO w OpenAI zamiast Sama Altmana. Może być, ale no pytanie, czy to nie, ta zmiana nie popsuje w zespole nastrojów chociażby. Nastrojów, tak, i przez to produktywność może się popsuć. No i zastanawiam się, skoro no, ja tutaj ogromną szacunkiem, podziwem, zwłaszcza naszych Polaków darzę, no Szymon, ja jestem wielką osobiście fanką, więc no, dla mnie są po prostu geniuszami i jeśli oni odeszli, w mojej opinii dość kluczowe osoby, to jak będzie teraz wyglądał rozwój tych technologii? Skoro tracimy tak naprawdę czołowych ekspertów. Nie wiem, kto tam jeszcze został. Nie znam. No właśnie, miałam Cię pytać, czy się orientujesz, czy ktoś jeszcze tam został z takich kluczowych osób, na przykład, żeby ktoś to pociągnął dalej. No właśnie, więc wiesz, my tutaj rozmawiamy na poziomie C-levelu, kto się będzie tutaj prezesował, kto pociągnie technologię, ale no finalnie dobrze wiemy, że potrzebujemy świetnych pracowników, ekspertów, inżynierów, a skoro jakaś tam znaczna część osób, którą tą technologię miała w głowie, czuła ją i ją tworzyła, rozwijała, odejdzie lub już odeszła, no to zaczynamy mieć problem kadrowy tak naprawdę, więc trochę łatamy dziurę, a się może okazać, że ta dziura jest dużo, dużo głębsza niż nam się tutaj wydaje na razie.
kiedyś takie badania, że koszt zatrudnienia programisty, nawet nie researchera od AI, ale programisty w Dolinie Krzemowej to jest jakieś kilkadziesiąt tysięcy dolarów, czyli że rekrutacja tej osoby, rozmowy rekrutacyjne, testowanie tej osoby, pół roku zatrudnienia i jeżeli po pół roku się ktoś wgryzie w temat, to dopiero ten tak jakby koszt jest zamknięty. I tu mówimy o danych bodajże z okolic pandemii, sprzed pandemii i to już wtedy było coś na poziomie 20-30 tysięcy dolarów, więc to jest możemy ogromna razy liczba. 2, razy 3 to pomnożyć teraz, myślę patrząc na to, że mówimy o takiej technologii. Dokładnie. Więc no nie wiem, czy znajdą, no w sensie rynek jednak jest jeszcze dość mały, jeśli chodzi o AI, szczególnie jeśli chodzi o tych czołowych ekspertów, no będzie się działo, no i kolejnym tak naprawdę wychodząc krok po kroczku z tego naszego OpenAI w stronę Microsoftu, znalazłam kwestie dotyczące umowy OpenAI z Microsoftem, które mówiły, że chcą mieć dostęp do wag nowych modeli i szczegółów w momencie, gdy zarząd OpenAI ogłosi opracowanie AGI. Jeszcze raz, wolniej. Czekaj, żebym ja też załapała i słuchaczy, czyli jeszcze raz. Czyli tak, umowa między Microsoftem i OpenAI mówiła o tym, że oni przestaną mieć, bo OpenAI powiedziało, że wszyscy dostaną dostęp do tej nowej technologii w tym samym czasie, że nikt nie dostanie jej pierwszy. Czyli jeśli zarząd OpenAI ogłosiłby, że opracowali AGI, to Microsoft traci pierwszeństwo i dostęp do tych wszystkich informacji. Okej. Teraz uwaga, pojawiają nam się na rynku plotki, że oni do tego doszli. A definicja AGI jest dość płynna. No tak. Więc to oznaczałoby dla Microsoftu, że mogą stracić dostęp do tego w każdej chwili. Czyli to może by tłumaczyło, dlaczego mieli tak wywalone w trakcie tej decyzji, kiedy wywalali Sama Altmana. Może, no bo jakim cudem oni nie przemyśleli tego, że wywalając CEO bez większej konsultacji z Microsoftem, z Satją, który był wielce zdziwiony, że coś takiego się dzieje, że im to, wiecie, spłynie tak po prostu... No, ja osobiście nie wierzę, że oni nie wiedzieli. Jest ciężko mi uwierzyć, że największy tak naprawdę udziałowiec o tym nie wiedział. I teraz zobacz sytuację, gdyby jednak wiedział, a wręcz chciał, żeby coś takiego się wydarzyło. No był jednym z negocjatorów tego, co się działo wczoraj tak naprawdę w naszej nocy. No i nagle dzień dobry, witamy w nowym świecie, w Microsoftie pojawia się Sam, czyli tak naprawdę Nadella zapewnił Microsoftowi dostęp do umysłów, które znają szczegóły technologii, nad którą pracują. O, niesamowite w ogóle, ale to jest, widzisz, to jest taki twist, z którego nie zdawałam sobie sprawy, że rzeczywiście coś takiego może mieć miejsce. No i to może rzeczywiście tłumaczyć, dlaczego ten obrót sytuacji był taki, a nie inny. I dlaczego też po pierwsze tak szybko zwolnili Sama Altmana, po drugie, dlaczego tak szybko Microsoft zatrudnił go z powrotem do swoich struktur. Radosław pyta, co to jest AGI? My mówimy tak dość niewyraźnie, ale co to jest AGI, czyli AGI, jakbyś mogła do mnie... Tak, na polskie to jest ta właśnie Artificial General Intelligence, czyli ta, która ma być taka nadludzka, arcyludzka, samomyśląca wręcz. Trochę z seriali science fiction, można ewentualnie do tego to porównać, no może, żeby ktoś na przykład mógł sobie to wyobrazić. Tak, no ale ludzie tak naprawdę uwielbiają spekulować o tym AGI, więc i tak mówię, ta definicja tego AGI właśnie jest taka bardzo płynna. Co my rozumiemy przez to AGI? No i fakt będzie się teraz to jeszcze bardziej nakręcało tak na moje. Wydaje mi się, że oni naprawdę do tego doszli? Naprawdę zrobili już AGI, tylko się jeszcze tak oficjalnie tym nie chwalą, czy jak? Wiesz co, no, sytuacja jest skomplikowana i tutaj fajnie możesz wyszukać tweeta profesor Przegalińskiej, która właśnie pisze o tym, że ona nie za bardzo chce wierzyć, że doszli do tego. Ale Ola zawsze jest bardzo taka realistyczna, więc no tutaj rzeczywiście z taką dużą dozą refleksji trzeba było do tego podejść, że to może rzeczywiście tak szybko do tego nie doszli. Tak. I patrzę właśnie tutaj na tego tweeta Oli, która mówi o tym, że właśnie no nie do końca chce jej się wierzyć, że Ilya to wojownik dobra, a Brockman, Altman i reszta, która odeszła, chciała zysków i niekontrolowanej AGI. Teraz Ilya jest tym dobrym, który chce zastopować tą technologię i nas, wiesz, uratować przed zagładą, a oni tylko właśnie na zasadzie biznesowo chcą się wzbogacić. No właśnie, no i tutaj to jesteśmy na etapie, w którym, wiesz, jeszcze miesiąc temu nie było w stanie nam, czy 2 miesiące temu wygenerować palców DALL-E. Tak, no bo było po 6 na przykład w jednej dłoni, to było bardzo dziwne. Więc ciężko powiedzieć, z drugiej strony
tyle jest tych teorii spiskowych o rządzie amerykańskim, o ukrywanych technologiach, do których my nie mamy dostępu, że wiesz, trochę strach się bać, co tutaj debatować, co jest ukrywane, co nie jest, co zostało stworzone. Natomiast bardziej realną właśnie tą perspektywą jednak wydaje mi się jakby kwestia tego, że nawet jeśli nie stworzyliby tego AGI, a w którymś momencie powiedzieliby stworzyliśmy i udowodnijcie nam, że nie, więc teraz Microsoft przestajecie mieć dostęp do nas, to bardziej wiesz, gra taka trochę jak w korpo typowym. No co grają w korpo? No to jest taka typowa, wiesz, nie pierwszy raz coś takiego widzimy. Kto pracował w korpo, ten myślę, że doskonale rozumie tutaj strategię przepychanki, prywatne interesy tych osób, która firma ma mieć większą kontrolę. Microsoft jest jednym z największych graczy tak naprawdę, mimo że ja uwielbiam tą firmę, sama kiedyś marzyłam, żeby tam pracować, natomiast no ciężko powiedzieć, co teraz im się w głowach tam zadziało, co się właśnie stało, bo dlaczego tą Nvidię też przywołałam. No. A jeszcze zanim przejdziemy do Nvidii, czy Nvidii, jak zwał, tak zwał, w każdym razie wiemy, o kogo chodzi, co do Microsoftu, czy ty nie masz wrażenia, że oni i tak są wygrani? W sensie, w którą stronę by nie poszło, oni i tak są wygrani. Tak, oczywiście, w sensie tym ruchem na pewno się zabezpieczyli, bo mówię, jedyną kwestią, której ja się bałam, którą oni mogli też właśnie widzieć, to jest to, że OpenAI spróbuje ich odciąć za chwilę. Wiesz, fajnie, że dostaliśmy pieniądze, no ale umówiliśmy się na to, że teraz już nie będziecie tego mieli. I wydaje mi się, że Microsoft bardzo chciał się przed tym zabezpieczyć, więc zastanawiam się, czy ta cała gra właśnie nie polegała dokładnie na tym. I tutaj ładnie ktoś skomentował, że jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze, tak, właśnie Radosław Ryszard Bielecki grają w pieniądze. No myślę, że Radek tak bardzo precyzyjnie to myślę podsumowałeś, także w ogóle dziękujemy za wasze komentarze, za wasz wkład, za wasze pytania. Jak macie jakiekolwiek pytania, my jeszcze mamy parę tweetów do pokazania, parę newsów z Reutersa, z Bloomberga, ale jak macie oczywiście jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawajcie je na czacie, jesteśmy na YouTubie, Facebooku i przede wszystkim LinkedInie, więc widzę, że nas tutaj już trochę osób ogląda, także jeżeli jakiekolwiek pytania macie, to włączcie się proszę do dyskusji, dajcie znać, jaka jest wasza opinia, co myślicie według was zaważyło o tym, że jednak Altman nie wrócił. Nie wiem, niektórzy mogą powiedzieć, że strzelił focha i nie wrócił, i drudzy mogą powiedzieć, że okej, już ma taką władzę, że on tam wracać po prostu nie musi. Była taka teoria, że on wróci ja sama myślałam, że on rzeczywiście wróci do OpenAI, ale wtedy wywali Ilię z zarządu i będzie zdecydowanie inaczej zarządzał całym zespołem. No ale pytanie, czy tam nie było jeszcze jakiegoś kreta czy innej osoby, która spowodowała taką, a nie inną sytuację? Więc może rzeczywiście lepiej tabula rasa, zaczynamy wszystko od początku. No przygotowując się wczoraj do naszej rozmowy wieczorem, tak myślałam, że raczej to była moja ścieżka, jak wstawił tego badża, to obstawiałam, że dzisiaj rano się jednak obudzimy z tym, że wrócił, ale połowa osób, która jego wyrzuciła, już się ona pakuje. Tak obstawiałam, a tutaj faktycznie niespodzianka, natomiast jeszcze ale też Ola pisała o tym na przykład, że mówiliśmy kiedyś, że popkultura nakręca rozwój AI, a teraz AI nakręca rozwój popkultury, bo ta dziwna historia nadaje się na serial. Ja myślę, że rzeczywiście powstanie jakiś ciekawy serial na Netflixie na ten temat, to już wiele osób tak pisało na LinkedInie i myślę, że rzeczywiście coś w tym jest. No tak, no oczywiście żarty z tego, że AI oczywiście miała zwalniać, w sensie mieliśmy tracić pracę przez AI, ale nie wiedzieliśmy, że sam będzie pierwszy. Dobra, bo też słyszałam taki post na LinkedInie, widziałam, że sztuczna inteligencja zwolniła Altmana i teraz sztuczna inteligencja będzie CEO, więc jakby kierunki są różne. W Polsce przecież Mika, ten robot, został pierwszym CEO firmy Dictador. Więc... O tego nie znałam, o proszę, tak. Pierwsi CEO wirtualni. No tak, proszę. Więc sztuczna inteligencja tam im trochę poukładała w firmie. Tak. Także może, natomiast mnie zastanawia jeszcze jeden fakt, mianowicie właśnie związany z chipami. Ponieważ Microsoft jednym z celów, które sobie założył, jest zmniejszenie zależności od chipów od innych producentów. Nvidia, która nam dominuje tak naprawdę na rynku AI i tych naszych centrów danych. No więc tutaj się też pojawia właśnie kwestia związana z tym wprowadzeniem tych chipów do AI. Oni potrzebują przeróżnych technologii w tym. Tak. No to jest w ogóle ciekawe, czyli myślisz, że to będzie właśnie źle, jeżeli ci ludzie przejdą do Nvidii, że no właśnie, w sensie w którą stronę to może pójść w tym momencie?
Wiesz co, na ten moment dzisiaj rano się zastanawiałam, co tutaj się dzieje, nawet ciężko mi powiedzieć, nie wiem, jutro, pojutrze może faktycznie zaczną wychodzić jakieś tutaj ciekawe jeszcze dodatkowe informacje, czy w ogóle Microsoft ma szansę stać się nowym potentatem w dziedzinie AI, bo może i tak się stać. No właśnie, czyli już nie jako OpenAI, jako oddzielna spółka, tylko sam Microsoft. O wow, to też byłoby fajne story dla nich, prawda? No jak sobie tutaj przejęli tych ludzi, to myślę, że to może być naprawdę fajne story. Tutaj też Patryk pisze na przykład, że jak będzie nowy projekt, to zawsze lepiej, gdy się pojawia konkurencja, najwyżej wyjdzie naparzanka czatów. No właśnie, no ja się, wiesz, zastanawiałam jeszcze wczoraj, może nie wróci jednak do OpenAI, może jednak stworzą ten swój startup. Tak. Albo w ogóle pójdą w jakimś innym kierunku, bo przecież tak, też była mowa o tym, że on wymyślił to narzędzie do skanowania gałek ocznych, że może w ogóle pójdzie w zupełnie coś innego, tylko pytanie, czy to nie byłoby marnotrawstwo zasobów, że on zacznie wymyślać jakieś koło na nowo, zamiast tutaj doprowadzić do stworzenia właśnie AGI, do generatywnej sztucznej inteligencji, która będzie przewyższała ludzką. Wiesz co, no dużo osób się bało, że się odklei. Takie gdzieś się pojawiały głosy. Należam do tych osób. Właśnie, więc ciekawe. Z drugiej strony myślę o tym, bo miałam przyjemność rozmawiać z nim, kiedy był w Polsce i ma faktycznie ogromne pomysły. Mówił bardzo głośno o dywidendzie cyfrowej na przykład w Ameryce, więc dość takie niekonwencjonalne pomysły. Z drugiej strony to się pojawiało w książce Janusza Zajdla Limes Inferior już w 80 latach, więc wcale nie aż tak innowatorskie, jakbyśmy mogli. Nie takie nowiutkie, no dobra, już nie takie nowiutkie. Ale bardziej to było w klimacie, wiecie, takim orwellowskim, że coś się dzieje. Natomiast wypadła mi teraz myśl. Natomiast chciałam powiedzieć o tym, że... W którą stronę będziemy szli z kolejnymi projektami, tak. Czy przypadkiem on się nie odklei, no bo Elon Musk dla przykładu się odkleił i to mocno. I więc jakby, patrząc na antyprzykłady, czy nie jest tak, że no nie, właśnie ja byłam jedną z tych osób, które się obawiały, że sam Altman też się trochę odklei. Niektóre jego wypowiedzi według mnie były bardzo kontrowersyjne, to tylko jeszcze wrzucę, że w momencie, kiedy on opowiadał o rozwoju sztucznej inteligencji i o tym, że mamy ludzi o różnych kompetencjach, użył takiego pojęcia medium human, które ani mi się mocno nie spodobało, ale medium się mocno nie spodobało, czyli taki człowiek, który jest trochę taki average, w sensie, że jest taki średnio kompetencje i jest łatwo zastępowalny przez AI. I niby spoko, ale skoro mamy medium human, to pytanie, kto jest higher human? Albo czy będzie coś, co jest poniżej. I to już takie kastowanie mi się nie spodobało, więc tutaj było to ryzyko, że o tym kastowaniu tylko mogę powiedzieć, że ostatnio z kilkoma psychologami, socjologami, futurologami o tym rozmawiałam. I tak jak społeczeństwo z jednej strony rozwarstwia nam się na, już nie ma tej klasy średniej, coraz mniej ona jest i rozwarstwia się na tych bogatych i biednych, to tak powoli w związku z tym, że z AI pojawia nam się wsteczny alfabetyzm u dzieci. Co? To tak powoli... No, ale więc tak naprawdę już to zbadali, przecież ChatGPT jest raptem aktualnie, korzystam z niego od roku. O, i tutaj Igor też zadał ładne pytanie, fajne pytanie. Igor Legowski, czy ChatGPT może być wyparty? Nie wydaje mi się, w sensie nie wiem, co musiałoby się stać, żeby czat został wyparty, w sensie jest na razie najlepszą tak naprawdę technologią. Po tym jak dodali jeszcze w ogóle DALL-Iego, to ja nawet przestałam ostatnio korzystać z Midjourney, które wydawało mi się najlepszą wersją graficzną, a tutaj okazuje się, że ten DALL-I sam jako DALL-I kompletnie mi nie wychodziło promptowanie. Dawałam na przykład ten sam prompt do Midjourney i do DALL-Iego i wychodziły mi w ogóle dramatyczne rzeczy w tym DALL-Im, a teraz kiedy korzystam z DALL-Iego przez czat, na moje potrzeby mi wystarcza. Natomiast a to jest w ogóle ciekawe, bo ja akurat tak graficznie nie jestem tak dobra, ja raczej szkolę z pisania promptów do czata GPT i jestem zdecydowanie bardziej tekstowa niż graficzna i nawet nie testowałam DALL-I a Midjourney, ale jeżeli mówisz, że to już aż tak poszło do przodu, że DALL-I w czacie GPT jest lepszy niż Midjourney, to myślę, że też jest może nie lepszy, absolutnie ale równie dobry, na przykład Midjourney, jeśli chodzi o realizm, o szczegóły, no jest nie do wyparcia, natomiast mówię na moje potrzeby, takie wiesz, do stworzenia sobie jakiejś grafiki bardziej bajkowej, coś takiego, wiesz, do dorzucenia do LinkedIna, do posta, to dla mnie jest po prostu enough, 30 sekund generuje mi i tekst, i grafikę, więc jest spójne, więc jakby mi to wystarcza na ten moment. Masz wszystko w jednym narzędziu, tak, więc no tutaj w sumie rzeczywiście jest to wygodne, więc tak jak Igor w sumie pytał, czy ChatGPT może być wyparty, to może być trudno, aczkolwiek ja bym trochę dołożyła na drugą stronę też argumentów, mianowicie myślę, że może być wyparty i znamy takie przypadki z biznesu, z historii, że rozwiązanie, które było pierwsze, wcale nie
zostało tym najlepszym i tym jedynym. Więc nawet jak mówimy, nie wiem, o komputerach, no, mówi się o tym, że Microsoft i komputery stacjonarne w ogóle najpierw były tworzone głównie przez Billa Gatesa i on był tym potentatem, ale w pewnym momencie przyszedł Steve Jobs, zaczął wiercić dziurkę na rynku, kroczek po kroczku i teraz tak naprawdę jest ogromną konkurencją dla niego. To są jedne z największych spółek technologicznych w Stanach, więc tutaj może być podobnie, tylko kwestia czasu. Tak? No pytanie tak naprawdę, czy teraz będzie miał kto rozwijać czat? Jeśli to jest bardzo dobre pytanie. Tak, bo zaraz może się okazać, że nie wiem, na przykład Claude od Antropika ich dogoni, albo nie wiem, czy Bart ma szansę, bo na razie tutaj widać dużą przepaść, natomiast no może faktycznie pojawi się jakiś konkurent na rynku, który będzie na tyle zintegrowany, że cały zespół będzie go rozwijał dalej, no bo nie wiemy, co tutaj się zadzieje. Natomiast myślę jeszcze o tym samym, o jego kontrowersjach i tak jak mówiłam o tej klasie średniej, pojawia nam się ten wsteczny analfabetyzm u dzieci, więc trochę zaczyna nam się znowu społeczeństwo rozwarstwiać na tych, którzy będą korzystali tylko z narzędzi i przestaną faktycznie do końca myśleć i pojawi się taka dziura, że pojawimy te osoby, które teraz były powiedzmy wykształcone, inteligentne, nagle staną się tymi jednymi z bardziej inteligentnych w społeczeństwie, a reszta społeczeństwa zejdzie do tego momentu, że im będzie wystarczało to, że potrafię rozmawiać z czatem, czat zrobi za mnie. Więc jest to jakaś ciekawa teoria, więc ja bym aż tak nie patrzyła krytycznie na niego, jak o tym powiedział, o tym middle human. Ja bym bardziej zaczęła się zastanawiać, co dokładnie miał na myśli, bo mam wrażenie, że jest taką osobą, która często rzuca pojedyncze słowa i nie do końca je wyjaśnia i wtedy my sobie nadinterpretujemy dużo rzeczy. Natomiast pociesza mnie jedna rzecz, że zanim właśnie poszedł Szymon, poszedł Jakub, i to są osoby, które wydaje mi się, one nie pozwolą mu się odkleić, a on wydaje mi się, że bardzo szanuje sobie ich zdanie, więc wydaje mi się, że to jest taki świetny team, który faktycznie razem jest w stanie zrobić rzeczy realne, ale innowacyjne. Ale to w ogóle jest ciekawe, bo tak jak mówisz, w sumie z takimi osobami, z takimi futurystami czasami jest tak, że my ich rozumiemy po jakimś czasie, czyli że rzeczywiście może w tym momencie on nie miał nic złego na myśli, czy w ogóle nie miał nic złego na myśli, bo on się nie wydaje jakimś człowiekiem czy zawistnym, czy jakimś człowiekiem, który bardzo mega chce walczyć o władzę, no nawet tutaj, no stwierdził, dobra, odpuszczam sobie OpenAI i zakładam coś nowego, a przecież mógł się bić na Pokemony razem z Ilią, tak? Kto teraz kogo wywali, a nie robił natomiast tego. Kiedy go poznałam w pierwszym momencie, ja dawno nie poznałam tak ciepłego człowieka, powiem ci. Dawno nikt nie zrobił na mnie takiego wrażenia, że mimo, tak, że ty rozmawiałaś w Warszawie, prawda? Tak, dużo osób z nim chciało rozmawiać, ale miałam takie poczucie, że on ma dla mnie czas. On powiedział spokojnie, nie spiesz się, my teraz rozmawiamy, teraz jest twój czas, tu sobie zrobiliśmy zdjęcie, absolutnie wiesz, masz taką atmosferę, że wiesz, że jest 1000 osób, które chce go jeszcze złapać, zapytać, poprosić, a on tworzy taką atmosferę, wiesz, i patrzy ci w oczy z taką głębokością, że on naprawdę z tobą rozmawia, słucha i chce z tobą gdzieś wejść w ten dialog, więc powiem ci, że naprawdę jeśli chodzi o człowieka na takim wysokim poziomie, międzynarodowy CEO, to nie spodziewałam się faktycznie takiego podejścia do zwykłego człowieka, tak naprawdę. Więc to w ogóle jest niesamowite. No widzisz, więc coś takiego chyba w tym jest, że... Wiesz, uwierzyć po tym, że miałam te kilka minut na rozmowę, to ciężko mi uwierzyć po prostu w tę teorię, że on z tą pewną zawiścią, no chyba, że jest tak świetnym aktorem i po prostu... Wiesz, to może być też jakiś bias, słuchaj, to może być jakieś skrzywienie poznawcze, możemy się zawsze mylić, więc tutaj akurat psychologia też ma znaczenie, ale tak czy inaczej, myślę, że rzeczywiście no tutaj dużo ciekawych elementów się dzieje, też mamy fajne komentarze, więc jeszcze raz Wam bardzo dziękujemy za komentarze i piszcie jeszcze więcej tych komentarzy, chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze wyzwania, pytania w ciągu najbliższych 5 minut, bo za 5 minut mam kolejnego calla, ale tutaj póki jeszcze jesteśmy z Dominiką, chętnie z Wami pogadamy. Ryszard pisze, ludzie potrafią być normalni, no i jeszcze jest teoria, że to narkotyki pomogły. Okej, dobra, pomogły lub przeszkodziły, ale wsteczny analfabetyzm występuje nie tylko u dzieci, to jest myślę prawda, było takie badanie, to bodajże na Stanfordzie na temat właśnie tego, jak rozwiązania typu Generative AI, konkretnie ChatGPT wpływa na naszą produktywność i tam też był trochę taki podział na zasadzie, tylko to nie było middle human, to było ludzie, którzy są średnio wykwalifikowani, jeżeli korzystali z ChatGPT, to ich efektywność wzrosła o 34%, więc bardzo, bardzo dużo, ale jeżeli ktoś był takim ekspertem, tak, że bardzo mocno znał się na danym temacie, tak jak wiesz, ty czy ja, że długo siedzimy po kilkanaście lat w danej branży, to ChatGPT pomaga, ale tylko w 17%, tak?
Tak, bo wiesz, to są osoby, które mamy kompetencje tak naprawdę researcherskie, że ja nie potrzebuję teoretycznie czatu, żeby coś znaleźć, to znajdę, tylko zajmie mi na przykład trochę dłużej jednak, nie? Ale znajdę finalnie i efekt będzie dość podobny. Natomiast faktycznie osoby, które nie wiedziały, gdzie szukać, jak coś zrobić, co napisać, no to faktycznie te proste rzeczy, no to czat robił tak, nie? Więc tą efektywność faktycznie widać. Dokładnie. Wito Rosiak pisze, że super są te wasze rozkminki. Dziękujemy, pozdrawiamy. Witoldzie, w takim razie cieszymy się, że tutaj z nami jesteś. Ryszard też wcześniej pisał, że AI nie zastąpi ludzi, jak widać. To wcześniejszy jakiś tam komentarz. A pytanie właśnie do tego, jak się Dominika odniesiesz. Na ile zastąpi, na ile nie zastąpi? Już trochę odchodzimy od samego newsa z Sam Altmanem, ale na ile myślisz, jego rozwiązania ChatGPT czy inne rozwiązania Generative AI są w stanie zastąpić ludzi? Wiesz co, ja naprawdę coraz bliżej jestem, bo tą rozmowę o tym middle human wywołałaś akurat wczoraj, kiedy dyskutowałam, czy przedwczoraj, dyskutowałam właśnie z pewnym profesorem właśnie odnośnie tego rozwarstwienia społeczeństwa, więc bardzo mi to świdruje teraz w głowie i faktycznie zastanawiam się, czy to nie jest na tyle, że teraz ekspert będzie jeszcze cenniejszy, że ten ekspert się faktycznie oprze na tym czacie, ale tylko w takim, wiesz, przyspieszeniu procesu, no bo faktycznie szybciej mi coś poszuka, ale to ja myślę i ja jak minie, to moja wiedza będzie teraz tak bardzo cenna w porównaniu do tego, że ja widzę to, że te wszystkie posty zaczynają być bardzo powtarzalne. Na przykład kiedy sama generuję sobie coś i robię to po raz trzeci, dość podobny temat, na przykład względem artykułów o AI, to zaczyna być ten sam początek. W dobie cyfryzacji, bla, bla, bla. I wiesz, to jest bardzo powtarzalne takie. Tak, więc stworzyłam sobie nowe konto, bo stwierdziłam, że może moje konto już jest po prostu tak w jedną stronę skoncentrowane i nagle się okazuje, że nie. Prosiłam znajomych o podobne polecenie i faktycznie zaczyna być to dość podobne. Więc zaczynam się zastanawiać, czy trochę nie zacząć odsuwać się od czatu, mimo że ja z nim rozmawiam codziennie, no bo to jednak jest moja praca, ale sama zaczynam czuć, że potrzebuję przerwy na poczytanie książki z nowym, bogatym słownikiem. Tak, zaczynam czuć, że jestem w jakiejś takiej bańce, z której ja akurat mam mocną potrzebę zacząć troszeczkę uciekać. Sama się śmiałam w jednym wywiadzie, że skoro wszyscy już mówią o tym AI, to ja już trochę nie chcę, nie czuję, że mam coś nowego do powiedzenia, więc trochę tak jest, że potrzebuję teraz z siebie więcej niż tej powtarzalności w czacie, w tych systemach AI. Ale widzisz, to jest coś, co też zauważyłam, bo tak naprawdę z jednej strony, tak jak mówisz, odpowiedzi po pewnym czasie są powtarzalne, a już w ogóle przy którymś prompcie widać, że czat zaczyna halucynować, chociaż przy tej nowej wersji GPT-4 Turbo mam wrażenie, że halucynuje mniej, przynajmniej od tygodnia nie spotkałam się z jakąś mega halucynacją. W poprzedniej wersji 4 potrafiła odpłynąć przy tam kilkunastym promptu, załóżmy 15 prompcie, no już widać było, że trochę tam zmyśla, ale tak jak mówisz, to tutaj widać, że nie można się opierać tylko na czacie GPT, bo trzeba zyskiwać też informacje z zewnątrz, bo niektóre, na czym polega chat GPT, czy tego typu rozwiązania. On został nakarmiony dużą ilością danych. Im więcej też jakieś dane się powtarzały, im więcej jakieś teorie się powtarzały, tym jest większe prawdopodobieństwo, że nam to rozwiązanie poda, wypluje. Ale ile jest rzeczy oryginalnych, które mało ktoś cytuje, albo tylko na Google Scholar pojawiały się raz czy dwa, a to są takie perełki naukowe, czy perełki biznesowe, które ktoś ci albo tylko napisze właśnie na Google Scholar w jakimś niższym artykule, albo powie ci ktoś tylko w kuluarach. Więc tutaj jednak mimo wszystko myślę, że jest potrzebna rozmowa z drugim człowiekiem, szukanie odpowiednich badań naukowych, samemu doświadczanie różnych rzeczy i ChatGPT czy rozwiązania właśnie oparte o Generative AI mogą zboostować naszą produktywność, ale nigdy nie zastąpią człowieka. To tak według mnie, tak pozytywnie myśląc. No mówię, chyba, że inne osoby mają inną właśnie teorię, że będą korzystały tylko z czatu, to absolutnie się nie zdziwię, że faktycznie to rozwarstwienie społeczeństwa za kilka lat zobaczymy. Może tak być. Igor jeszcze pisał, widzę, nie może się od nas odkleić, bardzo dobrze, już pisał, że idzie i jednak z nami został, także bardzo się cieszę, Igorze, że zostałeś, super. Powinniśmy używać GPT, aby redagować nasz własny content. Ja tak robię, najczęściej właśnie jeżeli chcę coś dostosować do danego medium, na przykład do SEO na YouTubie, albo do SEO na blogu, albo do LinkedIna, to jednak moje myśli, ale redakcja jest czata GPT, według konkretnego promptu, prawda? Dokładnie, ale kiedy dostałam faktycznie ostatnio wygenerowany czat od jednej z firm z prośbą o wrzucenie czegoś, jakby powiedziałam, spoko, wrzucę, tylko pozwólcie, że ten wasz tekst, rozumiem sens, ale ja sobie go trochę inaczej napiszę, dobra? W sensie, było czuć bardzo, że on jest taki, wiesz, kopiuj wklej,
no nie, w sensie czasami czuć faktycznie, że czat to jest jednak czat, te punkty, które ci pokazuje 1, 2, 3, 4, wiesz, słowo, dwukropek i tekst, słowo, dwukropek i tekst, no to jakby widać, że to jest ten czat, a nie chcę, żeby to wszystko tak wyglądało, jednak faktycznie ostatnio więcej czasu zaczynam spędzać z ResearchGate'em, z badaniami naukowymi, no tak. i zaprzyjaźniliśmy się ostatnio jeszcze bardziej niż przed czasem czatu, bo zaczynam czuć, że jest to po prostu wyjątkowe i jakieś tam oryginalne. W ogóle też mi się od razu przypomniało, że miałyśmy przecież taki wywiad, Dominika, na temat tego, jak zaoszczędzić 10 godzin dziennie dzięki ChatGPT i rozwiązaniom Generative AI. Ja wrzucę ten link na czacie. Mam nadzieję, że wszystkim wam się wyświetli, bo na YouTubie widzę, że się wyświetla, a na LinkedInie tak różnie, ze względu na jakieś ograniczenia, ale mam nadzieję, że wam się wyświetli na LinkedInie. Jak coś, to podleślemy jeszcze link, albo wskoczcie na kanał Anna Pro. To też ten link od razu jest widoczny w czacie, bo cały czas tutaj rozmawiamy. Kasia Mamak pisze też, a nie wydaje wam się, że właśnie ludzie, którzy będą chcieli więcej się rozwijać, będą ci, którzy ChatGPT w zupełności wystarcza. No to w sumie to coś, o czym powiedziałaś, tak? Przed chwilą. Tak, no. Trochę o czym teraz mówiłaś, tak nam się konwersacja zatoczyła koło. Więc wydaje mi się, że po prostu w tą stronę to będzie szło. No a co z tym samym, co z Microsoftem? No teraz kusi mnie, żeby jednak złożyć swoje CV do Microsoftu. Absolutnie. To jest to spełnienie twojego marzenia z wcześniej. Słuchaj, tak, Dominika. Tak. Wydaje mi się, że jak ktoś nas z Microsoftu słucha, to moja skrzynka jest otwarta. Słuchaj, ty nie czekaj, ty wysyłaj to swoje CV, masz tyle doświadczenia i w ogóle tyle wiedzy eksperckiej w tym temacie, że jeszcze w kontekście, wiesz, takiej sytuacji, którą teraz omawiamy na bieżąco, powiem ci, może ja rzucę swój biznes, może rzucę sales i złożę CV do Microsoftu. Pomyślę. Chociaż ja za bardzo lubię wiesz, swoich klientów, swoją pracę, żeby jednak iść do kogoś do korpo. Ale myślę, że rzeczywiście jest to szansa też tak pod kątem rynku pracy, prawda? Czyli teraz otwierają się takie możliwości też dla Polaków, którzy wsparli Sama Altmana, właśnie wracając do tego newsa, dla Polaków, którzy w ogóle wsparli Sama Altmana, dla innych polskich naukowców, konsultantów, ekspertów, którzy no teraz mogą pokazać, że hej, my jesteśmy z tego teamu, my chcemy tak jak oni, tu jest nasze CV, porozmawiajmy, tak? Myślę, że to jest w ogóle fajny wątek do rozmowy i też nawiązuje to trochę do naszej innej rozmowy. Kiedyś miałyśmy rozmowę na YouTubie, taki wywiad, który już ma swoją drogą 8 000 wyświetleń w ciągu tam 6 dni i rozmawiałyśmy o tym, jak zarabiać na czacie GPT, więc może niekoniecznie wtedy zarabiać na czacie GPT, ale z czatem GPT tworzyć jakieś rozwiązania razem z nimi. No, tak mi się to z kwestią finansową teraz przykleiło, że rzeczywiście, tak jak mówisz, no można po prostu dołączyć do tego teamu i można pomyśleć, jak finansowo też samemu sobie ugrać na tej sytuacji. To prawda. No dobra, to co? Jakieś kluczowe wnioski i podsumowania w takim razie? Dominika, jakieś 3 kluczowe wnioski według ciebie, co teraz będzie? Co teraz będzie? No myślę, że trzeba czekać do jutra, bo codziennie będzie nowy kluczowy wniosek, więc naprawdę ten tydzień myślę, że będzie jeszcze taki dynamiczny, będzie domknięciem tego wszystkiego. Myślę, że obserwowałabym komunikat OpenAI, bo na razie pojawiają nam się, wiesz, oficjalne głosy z Microsoftu, pojawia się Sam i ekipa, a OpenAI się nie odzywa od 3 dni. No to jest też prawda, poszedł tylko ten oficjalny komunikat taki mega korporacyjny, taki brzydki, w sensie brzydki w tym sensie, że nic z niego nie wynikało, no i dalej to tylko Twitter, tak? Financial Times i w ogóle wszystkie inne media, ale oficjalnie OpenAI nic nie komunikuje, to jest prawda. Więc czekam faktycznie na to, co oni powiedzą, bo chciałabym po prostu zobaczyć drugą stronę, jak wygląda ich perspektywa. Może tam się okaże, że to wcale nie było tak, jak sobie tutaj myślimy, nie mogli czegoś mówić, coś się nagle, mleko się wylało, więc nie osądzałabym jeszcze żadnej ze stron, jeśli chodzi tutaj o ten konflikt. Więc pierwszy punkt to OpenAI, patrzeć, co się wydarzy. 2, no czekam oficjalnie, aż Szymon i ekipa polska potwierdzi, bo chciałabym to usłyszeć jeszcze jednak od nich, więc wtedy będziemy... nie tylko z mediów, no właśnie, tak, fajnie by było, ale oni nie są chyba jakoś aktywni na LinkedInie, prawda? W sensie, no widziałam, że mają profil na LinkedInie, Od razu mówię, że ta śmietanka AI-owa raczej korzysta z Xa niż, i swoje mają blogi w Silicon Valley, niż korzystają z LinkedIna. Nawet sobie robią często żarty z tego LinkedIna i można sobie poczytać ich o mnie, co tam piszą. Ja rozmawiałam z jednym właśnie z Polaków, tutaj Grega serdecznie pozdrawiam, który stamtąd wrócił do Polski i opowiadał właśnie, jakie mają nastawienie do swojego LinkedIna, to nie. To raczej... Nie, czyli na X-ie, w sensie na Twitterze starym na X-ie. Tak, tam czytamy, co się dzieje, więc tam będą na bieżąco. No i będziemy teraz patrzeć oczywiście jako trzeci punkt na rączki Microsoftu, finalnie co to będzie za spółka, żeby opisał, co tam się będzie działo w tym teamie Sama.
Tak, tak. No w ogóle tego jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze na żywo porozmawiać o tym dziś czy jutro, jeszcze w kontekście właśnie takiego podsumowania, bo dla mnie też to jest ciekawe, co będzie dalej, czy to będzie konkurencja dla czata GPT, czy mam się od nowa uczyć pisania promptów i tak jakby wszystkie te szkolenia, które mówione na pół roku w ogóle są już nieaktualne i trzeba teraz się uczyć nowego narzędzia, czy może w ogóle oni będą kontynuowali to samo, tylko pod przykrywką, że to ma inną nazwę. Nie wiemy tego, bo tym bardziej, że nie wiemy tego dokładnie też, jaka jest nazwa projektu, co będzie tym projektem. No i na razie nadal Microsoft ma udziały w OpenAI. No więc... tak, więc chociaż z drugiej strony, czy to jest aż taki hamulec, tak jakby tak sobie z drugiej strony pomyśleć? Wiesz, zobaczymy, ile jest tajemnicą firmy, no bo oni też nie mogą przecież wszystkiego wynieść. Z drugiej strony część mają w swojej głowie. No jakby to jest na razie tak naprawdę same nasze domysły, co się może dziać. Więc no, trzeba poczekać jeszcze chwilę. Nie na gorąco newsy 5 minut temu w Financial Times. Dokładnie. Dobra, super. Dominika, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mega mi się fajnie z Tobą rozmawiało. Cieszę się, że mogłyśmy sobie zupdate'ować to, co się dzieje. Polecam Wam skoczyć na LinkedIna Dominiki. Czy Ty masz też Xa? Masz też Xa swojego? Oczywiście, że mam Xa. Więc śmiało wskakujcie na Xa i LinkedIna Dominiki. Wskakujcie też na mojego LinkedIna, którym ja piszę takie bardzo długie podsumowania tego, co się dzieje, ale nie ukrywam, ChatGPT mi w tym pomaga, bo jakby miała sama te wszystkie newsy z Financial Times, z Reutersa, z Bloomberga zebrać, w ogóle nie spała, więc te wszystkie podsumowania piszę łącznie z przyjacielem moim czatem GPT. Jak kogoś by Was interesowało w ogóle to, jak pisać prompt do czata GPT, to też mamy taki darmowy materiał na ten temat na YouTube, więc w ogóle wskakujcie też na YouTube Anna Pro. Subskrybujcie, bo tam też znajdziecie wywiad właśnie z Dominiką, w zasadzie 2 wywiady z Dominiką, dzisiejsze nagranie i też myślę, że całą masę innych nagrań, bo będziemy tą sytuację relacjonowali na bieżąco. Okej, dobra, to chyba tyle na dzisiaj. Dominika, jakieś ostatnie słowo, jakieś coś od Ciebie? Myślę, miłego dnia. Dzięki za przesłuchanie tego naszego podsumowania. Dokładnie. Dzięki wielkie Dominika, dzięki wielkie wszystkim. Trzymajcie się ciepło. Dobrego dnia. Cześć, cześć.